O kobietach zwykło się mawiać słaba w płeć. W przypadku mojego gościa to stwierdzenie raczej mija się z prawdą. Joanna Jędrzejczyk, witam cię serdecznie. Hej, witam. Wyobrażam sobie taką sytuację. Mała Asia, tak do 10 roku życia, biega sobie po podwórku, pojawia się paru chłopaków, gdzieś cię popycha, upadasz, rozwalasz sobie kolano, leci krew i wtedy sobie postanawiasz, nigdy więcej, to ja będę ustalała warunki. Nie, nie byłam ofiarą. Nie byłam ofiarą i jestem z tego pokolenia, które nie było zaawansowane technologicznie, jak to bywa teraz. Raczej jestem z tego pokolenia dzieciaków, które zbierały się na podwórku i które grały w gry zespołowe. Także raczej to było tak, że dzieciaki przychodziły, pukały non-stop do naszego mieszkania i albo się u nas bawiły, albo my szłyśmy gdzieś z siostrą moją bliźniaczą, albo po prostu wychodziłyśmy na dwór kopać piłkę, skakać przez gumę czy na skakance. Także raczej tak wyglądało moje dzieciństwo i pamiętam, że gdy starsi zaczepiali, to było raczej hej, nas i tak nie złapiecie, bo coś powiedziałyśmy, że musiałyśmy później uciekać. Także raczej ten mój charakterek od najmłodszych lat dawał się we znaki. Chociaż nie byłam ani jakąś zbytnią chłopczycą czy łobuziarą. Jesteś 6-krotną mistrzynią świata, 4-krotną mistrzynią Europy i 5-krotną mistrzynią Polski. Jesteś również pierwszą Polką, która znajduje się w największej, najbardziej prestiżowej organizacji MMA. Stajesz się legendą. To, na czym ci zależy, bo sama powiedziałaś, że walczysz po to, żeby na tych kartach historii się zapisać. Jak sama w sobie poukładałaś sobie taki kręgosłup moralny, żeby zostać nadal tą osobą, którą jesteś i nie ulegać różnym wpływom? Przede wszystkim jestem normalną, kruchą istotą każdego dnia, także na przykład tak jak teraz jestem w off-seasonie, sobie pozwalam na różne dobroci, chociażby nie trzymam jakiejś rygorystycznej diety. Oczywiście o jedzeniu pewnie będziemy mówiły, ale do tego głównie nawiązuję, bo jak jestem w przygotowaniach do walki, jestem w bardzo mocnych ryzach. Nie wiem, jak gdzieś sobie tak ułożyłam jakoś życie po prostu. Chciałam być inną osobą niż każdy, prawda? Ja chciałam być tym odłamkiem procenta i chciałam być po prostu inna, chciałam coś osiągnąć i tak jak wspomniałaś, może takie mówienie, że chcę być legendą, może podchodzić pod trochę butne, ale tak mam, chociaż ja raczej, gdy ktoś mi schlebia, ja nauczyłam się dziękować za to, ale raczej jestem pokorna i staram się być skromna, także jakoś poukładało mi się tak życie, że wiem, czego wymagać od siebie. Jestem może przez to bardziej wymagająca od innych, ale ja wiem, że wszystko jest w naszych głowach, sercach i w naszych dobrych chęciach, bo dla mnie nie ma słowa nie mogę, może, później, tu i teraz i trzeba działać po prostu, bo życie szybko przemija. A zdarzało się, że twoja rodzina do ciebie dzwoniła i mówi: Asiu, uważaj proszę o siebie, to jest... Znaczy do tej pory moi rodzice, wiadomo, ja nawet jak będę miała 60 lat, moi rodzice będą mieli, nie wiem, 80-90, będę dla nich dzieckiem, także gdzieś ta troska była, jest i będzie. Moja mama nie ogląda walk do tej pory, mój tata z takiego przeciwnika stał się moim największym fanem, także raczej mnie wspierają, ale dla mnie rodzina jest takim filarem życia, religia, rodzina, później jest sport i cała ta otoczka, która się dzieje wokół mojej osoby poprzez moje wyniki sportowe, ale tak cały czas, codziennie sobie mówimy, że uważaj, mówię to do narzeczonego, gdy wychodzi do pracy, bo ma bardzo ryzykowny zawód, czy do moich bliskich, prawda, także troszczymy się o siebie codziennie. Często podkreślasz, że w sporcie uwielbiasz rywalizację. Powiedz mi, dochodzi do konfrontacji z twoim przeciwnikiem, twoją przeciwniczką. Bardzo mi to do tej pory imponuje, jak patrzycie sobie w oczy. Co wtedy się dzieje i czemu to ma służyć? To są naturalne emocje, tam nie ma czasu i miejsca na gry, bo wiadomo, na mój sukces pracuje wielu ludzi. Mój sztab trenerski, moi fizjoterapeuci, dietetyk i inni ludzie. Przede wszystkim moja rodzina, która codziennie mnie wspiera, ale finalnie ja staję oko w oko z moją rywalką, także ja muszę sobie z tym radzić i muszę być na tyle silna, aby po prostu wykazać
swoje umiejętności sportowe jak najlepiej i po prostu udźwignąć ten cały ciężar tej otoczki, tej presji, tego wszystkiego. Także to wszystko naturalne emocje, a mimochodem trenując, przygotowując się pod jakąś przeciwniczkę przez kilkanaście tygodni z myślą, że chce zabrać mi moje marzenia, że chce mnie w jakiś sposób upokorzyć. Oczywiście to jest dość mocne słowo, ale chodzi tutaj o porażkę, która nie jest smaczna dla nikogo. Także staram się po prostu pokazać od samego początku, że to ja tu będę rządziła, że ja rozdam swoje karty, że to ja trenowałam mocniej, to ja, nie wiem, bardziej się poświęciłam, aby zasłużyć na to zwycięstwo i tak staram się trenować po prostu. Wiem, że doprowadzą swój organizm ze skrajności w skrajność, ale staram się po prostu być jak najlepszym sportowcem. Czy zdarza się, że masz dosyć? Znaczy mówisz, nie, no ja już kolejny trening, to ja już rezygnuję od tego. Raczej nie, bo czym jestem starsza, czym głębiej w las, tym jestem bardziej profesjonalna, jestem bardziej zapalona do pracy, bo ludziom się wydaje, że już zdobyłam praktycznie wszystko, ale to tutaj nie ma barier, tak jak w nauce, tak samo w sporcie i w innych dziedzinach, nie ma barier, to wszystko zależy od nas, gdzie się to skończy, także cieszę się, że mam ten ogień, mam tą krzepę i chęć do trenowania, że chcę, tak jak mówię, chcę być lepszym sportowcem, chcę być lepszą zawodniczką i staram się poprawiać, czy to swoją technikę, czy być jeszcze lepszą, szybszą, silniejszą, to jest po prostu otchłań i ja się cieszę, że po prostu mam ten ogień, bo wielu zawodników się wypala i niestety ponoszą porażki i gdzieś to nie idzie po prostu w parze. Jestem chyba szczęściarą, że jakoś to utrzymuję. A jak to wszystko się zaczęło? Bo tak troszeczkę prześliznałaś, nie odpowiedziałaś. Dość niewinnie. Boże, miałam chyba 16 lat, byłam już w liceum, chyba pierwsza klasa liceum. Byłam bardziej pulchną nastolatką, po prostu chciałam pójść, zrobić coś dla siebie. Pomyślałam, że ta forma rekreacji będzie odpowiednia dla mnie. I poszłam zgubić kilka kilogramów, a że mój kolega chodził na te zajęcia, powiedział, że ty jesteś taka charakterna, na pewno ci się spodoba, mi się spodobało i po pół roku pojechałam na pierwsze zawody i załapałam po prostu bakcyla. Ja w tym czasie chwilę przed ukończyłam kurs spinaczki skałkowej, miałam plany, żeby robić kurs taternicki i lecieć na wielkie góry i gdzieś po drodze była fotografia, kupiłam bardzo dobry aparat, także gdzieś zastanawiałam się, które hobby wybrać i to nie zrezygnowałam z fotografii czy ze spinaczki ze względu na mój słomiany zapał, bo takowego nie mam, a po prostu sporty walki przezwyciężyły i stałam się lepszą wersją siebie. Sport wzmacnia, nie tylko sporty walki, ale sport strasznie wzmacnia, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, także ja się bardzo cieszę i życzę każdemu, aby każdy w sobie odnalazł swój talent, czy to będzie sportowy, czy biznesowy, czy haftowanie, czy cokolwiek, niech to odnajdzie, bo szkoda czasu po prostu na robienie czegoś, czego nie kochamy, prawda? Z tego, co mówisz, to do wszystkiego dochodziłaś ciężką pracą i tym, że sobie postanowiłaś cel i do niego dążyłaś. A jak reagujesz? Czy w ogóle zastanawiasz się nad tym, gdy słyszysz o jakichś formach dopingu i jakichś innych takich rzeczach w sporcie? Jestem bardzo przeciwna temu. Właśnie byłam testowana 4 dni temu. Prowadzę kalendarz, mam aplikację, którą muszę wypełniać raz na jakiś czas. Jeżeli chociażby dzisiaj przyjechałam do Warszawy z mojego pięknego miasta Olsztyna, muszę to wpisać w kalendarz, ponieważ gdyby komisja odwiedziła mnie w domu, mam tylko 60 minut na dojechanie, na badanie, także co jest nierealne, chociażby z Warszawy. Także jestem pod stałą kontrolą antydopingową. Ja zawsze żyję i będę żyła jako czysty sportowiec i wymagam tego od innych, chociaż gdy słyszę, że ktoś bierze sterydy, to mówię, no trudno, jego sprawa, to ich życie, ich zdrowie, bo to daje efekty na krótko, a można ponieść bardzo słoną porażkę kosztem zdrowia, prawda? Wspomniałaś delikatnie o jedzeniu.
tak jak powiedziałaś, dajesz sobie czasami fory i zajadasz małe co nieco. Co w tym małym co nieco może się znaleźć, kiedy chcesz sobie zrobić tak zwane dobrze? Jestem fanką włoskiej kuchni, lubię gotować, także jest to przede wszystkim różnego rodzaju makarony czy pizza. Lubię też słodycze. Ja przygotowując się do walki jestem na diecie bezglutenowej, którą uwielbiam i staram się to wplatać w swoje życie codzienne. To nie jest tak, że jak sobie mogę pozwolić, to codziennie jadę po prostu z syfem tak zwanym, ale po prostu staram się zdrowo jeść. Coś tam czasami po prostu wrzucę gorszego, ale wiem, że na to zasługuję, bo ja naprawdę potrafię się trzymać w ryzach i gdy mi ogłaszają walkę, zawsze w tym dniu jeszcze zjem, co bardzo lubię. Wiem, czego mi będzie brakowało i od godziny 0 ja po prostu jestem inną osobą, jestem jak zaprogramowany robot, po prostu robię co trzeba. Jest to wtedy tylko dom, trening, fizjoterapeuci, dom, trening, fizjoterapeuci. W weekend jest to moja rodzina i to wszystko tak wygląda moje życie. Dzień świstaka każdego dnia, ale ja to uwielbiam i na przykład jak teraz nie mam kraty na brzuchu i ktoś mi powie, że o, lekko przytyłam, to ja wręcz się cieszę, że mam krągłości, bo ja wiem, że niektórzy ludzie próbują zrobić kratę przez 10 lat i nie mogą się zmotywować do tego, żeby wyjść na spacer, a ja potrafię to zrobić, nie wiem, w 2-3 tygodnie w miesiąc, bo po prostu nie stwarza dla mnie problemu. Pozwalasz sobie na tak zwaną imprezownię, czyli idziesz na imprezę. Raczej nie imprezuję. Ja lubię pić wino, czerwone wino. W ogóle smaki się zmieniają, to chyba każdy o tym wie. Kiedyś nie lubiłam tego, jak czytania książek, a teraz lubię. Także lubię pić czerwone wino. Mam gdzieś szczepy, które wiem, że są takie zdrowe, zawierają resveratrol, który odpowiada między innymi za odporność. Po co brać go w tabletkach, jak można wypić troszeczkę winka i po prostu poczuć się lepiej. To jest jedno, a chciałabym być amatorskim sommelierem i amatorskim baristą, gdy zakończę karierę. Takie są moje plany kulinarne, także tak to wygląda. Raczej na imprezy nie chodzę. Świat jest taki mocny i brutalny i ja tego raczej nie lubię. Ludzie często mnie rozpoznają. Zdarzały się moje motywy, że ja kazę mnie mistrzyni, że na pewno jakiś koleś by mnie pokonał. Oczywiście ja unikam takich sytuacji. I tyle, po prostu ja wolę się bawić w jakimś swoim zamkniętym gronie, chociażby ostatnio miałam urodziny, odwiedziło mnie chyba z 30 osób, były to osoby zaufane, zamknęliśmy się u moich rodziców w domku i było pięknie, także raczej stronię od takich mocnych imprez, ale raczej jestem taką rozrywkową dziewczyną, która potrafi się odnaleźć w nowym otoczeniu chociażby i ja potrafię się bawić bez żadnych używek, także tak. Wiesz, co mnie najbardziej ujęło, jak się czytałam o tobie, o tym, że mężczyźni mają przed tobą respekt. Mężczyźni, No i że płaczą. Często dostaję wiadomości, że jestem pierwszą kobietą, przez którą uronili łzy i część z nich płakała jak bobry, ale to akurat mnie pociesza. Ale płakali, bo cię widzieli w czasie walki po prostu z Tak, podziwu? chodzi o walkę. Ale też Emocje. Też trenujesz, prawda, z mężczyznami. Bo kiedyś powiedziałaś, użyłaś takiego stwierdzenia, że nie ma kobiet na twoim poziomie. Nie ma kobiet, może nie na twoim poziomie, ale na kobiet, z którymi... Raczej jest ich mało po prostu, bo jest wiele wspaniałych zawodniczek. UFC zrzesza najlepsze zawodniczki. Moja kategoria wagowa, która jest od 2 lat, ma obecnie 30 parę zawodniczek, jak nie więcej. W samym UFC, ja nie mówię o innych organizacjach i o innych kategoriach wagowych, ale to jest elita elit już. UFC po prostu, ja określam dla ludzi, którzy nie siedzą w tej branży, że UFC jest jakby komitetem olimpijskim, że jest to po prostu, nie ma nic poza UFC, nie ma lepszej organizacji. Oczywiście tam można precyzować, a czemu UFC jest lepsze od innej organizacji X, chociażby dlatego, że jeżeli przychodzą zawodnicy z organizacji X, to szybko odpadają po walkach z zawodnikami z organizacji UFC, także tak to wygląda. A co do kobiet, to trenuję z mężczyznami. Ja wiem, że jeżeli chcę utrzymać poziom, muszę po prostu mieć takiego bata nad sobą. Ja muszę każdego dnia rozwijać siebie samą. Ja muszę być tego świadoma. Ja każdego dnia muszę pokonywać coraz większe bariery. Jakie wartości są dla ciebie najważniejsze? Powinnam powiedzieć Bóg, honor, ojczyzna, ale niech to będzie Bóg, rodzina, honor, ojczyzna i tak to będzie.
Politycznie wybrnęłam z tego. Nie, bardzo prawda? politycznie. Bardzo. Staram się o wejście do polityki, ale też na spokojnie. Bezpartyjnie. Proszę mnie tutaj nie krytykować. Ale broń Boże, to właśnie na tej zasadzie, że wiesz, dobra zmiana. Patrząc na twój profil na Facebooku, pomagasz ludziom. Pomagasz... Instagram jest lepszy. Okej, dobra. Instagram, Facebook. Pomagasz, bo wiesz, że twoja Jak, pozycja... to jest fancy. Pomaganie jest fancy, wiesz, taki hype rośnie tak zwany. No, ale to jest tak, że chcesz i pomagasz, bo wiesz, że twoja pozycja może więcej. Ja znam wielu ludzi, którzy pomagają. Ja ogólnie nie lubię tego, chociaż social media są fajną bronią, jeżeli chodzi o pomoc ludziom. I ja się z tego cieszę, że te liczby, statystyki cały czas rosną i że gdzieś się może odbić na kimś. Ale to, co widać, ja ogólnie, jak już usłyszałaś, jestem osobą bardzo wierzącą, a raczej ja jako chrześcijanka nie powinnam się chwalić tym, że komuś pomagam, chociaż ostatnio ja się nie modlę do Boga, daj mi Boże zwycięstwo, daj mi bonus za walkę, bo w UFC jest tak fajnie, że jeżeli zdasz dobre show albo kogoś fajnie znokautujesz, dostajesz $50,000. I ja gdzieś przed walką mówię, fajnie by było dostać te pieniądze i przekazałabym je na cel charytatywny. I ja nie prosiłam o nie. Tak, dostałam bonus za walkę wieczoru i gdzieś chciałam nagłośnić tą sprawę, że właśnie finalnie wczoraj ten bonus wpłynął na moje konto i chcę to nagłośnić. Ogólnie bym dała te pieniądze bez żadnego rozgłosu, tak jak to czynię od wielu lat, bo to, że tam wrzucę o Fabianku czy o innych dzieciakach, to jest jedno, a to, co robię z tyłu, to jest drugie. Bym nie wrzucała tego w social media, ale chcę, aby te pieniądze trafiły do jak najbardziej potrzebujących osób, chociaż każdy, kto napisze, pewnie każdy, kto się odezwie teraz, będzie najbardziej potrzebujący, chociaż chcemy to w jakiś sposób zweryfikować i chcę obdarzyć 15 osób, w tym 5 organizacji, 5 osób dorosłych, 5 dzieciaków po $1000 każdego z nich i ktoś mi powie, dobra, to jest mało $1000, ale z drugiej strony lepsze niż 4 zł, które czasami SMS-em wysyłamy, prawda? Także świata nie zbawię, wszystkich nie uraduję, ale pokazujesz, że można, tak? na Że przykład to... dzisiaj się spotkałam z Marcinem Gortatem. Słuchajcie, kręciliśmy odcinek pewien telewizyjny, nie mogę jeszcze zdradzać tytułu, ale pieniążki idą na fundację Marcina Gortata, wszystkie, które tam udało nam się wypunktować, także to są niesamowici ludzie i ja się cieszę, że ja jako reprezentantka MMA w Polsce i na całym świecie też mogę się tym dzielić, że dostałam możliwość zarobienia pieniędzy, ale że potrafię się tym dzielić, bo ja dostałam szansę i ja chcę dać tą szansę komuś innemu, bo ja jeszcze 2 lata temu byłam w patowej sytuacji jak każdy sportowiec na całym świecie, bo w sporcie albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, tak samo jest z artystami, także ja żyłam nadzieją, że mi wyjdzie i wyszło. Ktoś mnie docenił, podpisałam się z UFC, z Amerykanami, oni pozwolili mi wyrazić siebie, to jakim jestem sportowcem, jaką jestem osobą, swój charakter, swoją osobowość i to gdzieś zaiskrzyło. Co dalej? A jakie kolejne plany? To na pewno kolejna para butów. Dzisiaj wyjątkowo dla Was ubrałam zielone buty, chociaż lubię mięso, ale jest dziko, także trochę zieleni dla Ciebie i trochę dzikości zwierzyny dla mnie, także wiesz. Ale chcę zawalczyć w Nowym Jorku, to chyba każdy wie, chcę zawalczyć w historycznej gali w Madison Square Garden. Mam propozycję udziału w programie Agent. Bardzo duże wyzwanie, bo lubię wyzwania. Na koniec roku bym chciała zasiąść przy stole wigilijnym z moją rodziną, podsumować rok i po prostu ruszyć z hukiem w 2017 rok. Chciałabym w 2017 roku stoczyć 3 walki, być może przejść do wyższej kategorii wagowej, aby być pierwszą kobietą, która jest posiadaczką 2 tytułów mistrzowskich w różnych kategoriach wagowych i to jest mój cel, a później się zastanowię, co dalej. Ale na przyszłość chcę być żoną, matką, ale tak jak wspomniałam, amatorskim sommelierem i amatorskim baristą i gotować, i jeść. Dzięki ślicznie za rozmowę, za Dziękuję. spotkanie.